To, na co musicie uważać w Meksyku, o czym trzeba pamiętać jadąc do Ameryki Centralnej. Kilka ważnych rzeczy, o których należy pamiętać na granicy, czyli ziemia niczyja. Cała procedura, jakiś stały kurs względem dolara amerykańskiego. Nie narzekajmy, że w Polsce jest drogie masło, jak jest dobra promocja w Biedronce. Dzisiaj parę ważnych informacji dotyczących wyjazdu z Meksyku i wjazdu do Belize. Jesteśmy właśnie na stacji. Dokonujemy ostatniego tankowania w tym kraju. Bardzo ważne przed wjazdem do Belize, zaraz o tym powiem, dlatego tankujemy na full. I zanim jeszcze opowiem, dlaczego to jest tak ważne, żeby zatankować w Meksyku przed wjazdem do Belize, to pokażę na to, na co musicie uważać w Meksyku. Bardzo częstą praktyką jest to, żeby oszukiwać ludzi na tym, że podczas tankowania, zanim włożymy pistolet do auta, musi tablica wskazywać 0, gdyż część z... Okej, gracias. ¿Puedo pagar con tarjeta? Bardzo często pracownicy stacji lubią oszukiwać i zanim rozpoczniemy tankowanie, jest już nabita jakaś kwota, także bardzo ważne, żeby uniknąć tego typu zdarzenia. Stąd zawsze sprawdzajcie, czy kiedy dystrybutor startuje, na pewno jest na nim 0. W Meksyku odwrotnie jak w Stanach Zjednoczonych, a tak samo jak w Polsce, płaci się po zatankowaniu, a nie przed. W Stanach Zjednoczonych pamiętam, że należało najpierw włożyć kartę, wstukać PIN i automat ściągnął nam odpowiednią kwotę po tankowaniu. Natomiast parę słów o tankowaniu w Meksyku. Najbardziej popularną i rządową stacją jest Pemex. Spójrzcie na ceny. Bezołowiowa 23,99, wyższej jakości 91 oktanów, czyli praktycznie niespotykana w Polsce 24,73, diesel 24,99. W naszym przypadku trzeba liczyć w takim razie około 5 zł za każdy litr, czyli 20 w zaokrągleniu 5 podzielone na 5 daje nam 5 zł za każdy litr tankowania. I to, co jest bardzo ważne w naszym przypadku i o czym trzeba pamiętać jadąc do Ameryki Centralnej. Nasz diesel, który zdawałoby mi się nie jest zbyt nowoczesnym modelem, a jednak to Ford z 2013 roku, który posiada duży silnik, bo 6,7 litra V8, także bardzo duży, ale okazuje się, że potrzebuje diesla tak zwany ultra low sulfur. Co to znaczy ultra low sulfur? To znaczy o niskiej zawartości siarki w paliwie. Dla uproszczenia możemy powiedzieć, że jest to taka nasza bezołowiowa benzyna. I w Polsce przyjęty jest standard. Standard jest poniżej 10 ppm, czyli 10 cząstek parts per million, czyli 10 sztuk na każdy milion litrów. W Stanach standardem jest poniżej 15. I nowoczesne silniki, a nasz z 2013 roku za taki uchodzi, potrzebuje właśnie takiego paliwa. Zaraz Wam pokażę, gdzie znajdziemy to na desce rozdzielczej. Włączę tylko zapłon. Spójrzcie, w tym miejscu jest napisane Ultra Low Sulfur Diesel Fuel Only. To znaczy, że należy tankować tylko diesla o wysokiej jakości, czyli o niskiej zawartości siarki. Jaki jest z tym problem? Okazuje się, że w Ameryce Centralnej wiele krajów nie posiada takiego właśnie paliwa. Stąd bardzo ważne, żebyśmy zwracali szczególną uwagę, czy na stacji benzynowej znajdziemy taką oto informację, czyli Ultra Bajo Azufare. Tutaj mamy akurat po hiszpańsku. W Belize być może w związku z faktem, że angielski jest uznawany za język oficjalny, będzie po angielsku, czyli Ultra Low Sulfur i takiego oznaczenia musimy szukać. I w Belize nie ma takiego paliwa, z tego co się dowiedzieliśmy, więc w dniu dzisiejszym zatankowaliśmy
do pełna i w związku z tym, że mamy 120 litrów bak plus 20 litrów karnister, wiemy, że nasz zasięg to około 800-900 km, więc tak mały kraj jak Belize będziemy w stanie przejechać na jednym baku i zatankujemy kolejny raz dopiero w Gwatemali. W tym przypadku nie ma problemu z takim paliwem, natomiast znów trzeba być bardzo czujnym i szukać, czy na pewno dana stacja takie paliwo oferuje. Często są to dwa rodzaje diesla, czyli standard i ultra low sulfur, który jest takim dieslem premium, jakbyśmy sobie to przełożyli na polski. Gdybyśmy zatankowali paliwo o wysokiej ilości siarki, będziemy mieli przede wszystkim dwa problemy. Szybko zapychający się filtr cząstek stałych i ten być może jest w stanie się samodzielnie przepalić, natomiast drugi bardzo duży problem to problem z zapychającymi się wtryskami. I w tym przypadku ich czyszczenie no to jest większa robota. Wiemy już, że w Gwatemali znajdziemy paliwo o niskiej zawartości siarki. Dalej w Salwadorze również takowe spotkamy. Natomiast w krajach dalej, czyli Honduras, Nikaragua oraz Kostaryka, takiego paliwa nie znajdziemy i tutaj pojawia się drobny problem, gdyż od Gwatemali, gdybyśmy jechali bez zatrzymania przez Nikaraguę, Honduras i Kostarykę, do Panamy mamy około 1050 km. Także uwzględniając jakieś dodatkowe zjazdy, parkowania, zwiedzanie, będziemy prawdopodobnie musieli przynajmniej raz zatankować w jednym z tych trzech krajów. Najchętniej byśmy zrobili to w Kostaryce, gdyż tam jest jakaś szansa, żeby paliwo o niskiej zawartości siarki znaleźć. Czy nam się to uda? Nie wiem. Na ten moment po prostu staramy się jak najwięcej paliwa zgromadzić. Być może w Gwatemali kupimy jeszcze dodatkowe karnistry, żeby zabezpieczyć się na taką ewentualność. Dajcie znać, czy dodatki do paliwa, które czyszczą wtryski, są w stanie rozwiązać tego typu problem. My będziemy szukać tej informacji dalej. Ok, jedziemy już w kierunku Belize. Kilka ważnych rzeczy, o których należy pamiętać na granicy. Przede wszystkim fakt, że my podczas wjazdu do Meksyku musieliśmy wykupić tak zwany TIP, czyli Temporary Import Permit. To jest pozwolenie na wjazd do Meksyku i poruszanie się samochodem na obcych tablicach. My mamy samochód zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych, więc musieliśmy ubiegać się o takie pozwolenie. I rząd Meksyku, zabezpieczający się przed sprzedażą tego typu samochodów bez opłacenia cła, bierze depozyt. Z tego co pamiętam, to było chyba $400. I my podczas wyjazdu musimy zgłosić fakt opuszczania kraju tym pojazdem i zaaplikować o jego zwrot. Gdybyśmy przekroczyli dopuszczalny czas 180 dni na poruszanie się naszym samochodem po terenie Meksyku, depozyt naturalnie przepada. Dwie informacje, o których warto wiedzieć. TIP w Meksyku nie jest potrzebny zarówno na półwyspie Baja California, czyli wszyscy podróżujący ze Stanów na południe z Kalifornii, na Półwysep Kalifornijski nie potrzebują takiego pozwolenia. Tam ruch odbywa się płynnie, oraz w Quintana Roo, czyli z kolei południa z Belize i Gwatemali, czyli na Półwyspie Jukatańskim w regionie Quintana Roo nie potrzeba TIP-u, żeby poruszać się samochodem na obcych tablicach. My przemierzaliśmy cały Meksyk, więc takowy musieliśmy wykupić. Bardzo ważna rzecz podczas wyjazdu z Meksyku, o czym będziemy pamiętać, to zgłoszenie naszego wyjazdu do paszportu. Dostajemy pieczątkę. Czytaliśmy w aplikacji iOverlander, gdzie podróżnicy opisują przejście graniczne, że gdybyśmy zapomnieli o stemplu po stronie meksykańskiej, celnicy po stronie Belize zawrócą nas,
celem uzyskania pieczątki wyjazdowej z Meksyku. I tutaj trzeba bardzo uważać, gdyż jest wiele osób, które czeka na tego typu zapomnienie, nieuwagę i proponuje pomoc w powrocie i otrzymaniu tego stempla. Wsiadają do auta, potem nie chcą wyjść, oczekują $20–25 za tę wspaniałą usługę powrotu 2 km i otrzymania stempla, także musimy być cały czas czujni, żeby pamiętać o wszystkich formalnościach związanych z wyjazdem. Przy przekraczaniu granicy w Belize, zanim jeszcze będziemy wnioskować o nowe pozwolenie na podróżowanie samochodem z kolei w Belize, będzie tak zwany fumigation, czyli oprysk samochodu, dezynfekujący, bardzo ważna rzecz, gdzie otrzymamy dokument dezynfekcji auta na czas pobytu w Belize i będziemy musieli go okazać przy wyjeździe, przekraczając granicę z Gwatemalą. Następnie wjeżdżamy do Belize, tam oczywiście standardowa procedura imigracyjna, czyli pozwolenie na pobyt oraz zawnioskowanie o TIP, czyli Temporary Import Permit, czyli pozwolenie na poruszanie się samochodem na obcych tablicach w Belize. Kosztu dokładnie nie pamiętam, także dowiemy się zaraz na granicy, natomiast nie są to bardzo duże kwoty z tego, co sprawdzałem w aplikacji. Jeszcze bardzo ważna informacja dotycząca tak zwanej wizy. W Meksyku nie otrzymujemy wizy na wjazd, czyli to jest tylko pozwolenie na... To nie jest zwane wizą, tylko pozwolenie na pobyt, tak zwany TMM. I ten TMM opłaciliśmy podczas wjazdu, przekraczając granicę między Stanami Zjednoczonymi a Meksykiem. Celnicy, którzy będą nas weryfikować podczas wyjazdu z Meksyku, często próbują oszukać turystów, także uważajcie. Oczekując po raz drugi zapłaty za TMM, także jesteśmy przygotowani, żeby okazać im również dokument opłaty za pozwolenie na pobyt 6-miesięczny na terenie Meksyku. To w teorii, a kolejna nagrywka będzie już po przekroczeniu granicy, także dowiemy się, jak to wyglądało w praktyce. Przejechaliśmy punkt imigracyjny w Meksyku. Dostaliśmy stempel, chociaż nie bez problemów, gdyż szukaliśmy naszych opłat za pobyt w Meksyku. Bardzo ważne przy wjeździe do Meksyku pamiętać, żeby mieć dowód ich opłacenia, oraz udało się bezproblemowo odzyskać depozyt za pozwolenie na samochód w wysokości $400, także dobrze pamiętałem. Ma trafić w ciągu najbliższego dnia roboczego na nasze konto. Jedziemy teraz drogą, tak zwany no one's land, czyli ziemia niczyja, obszar pomiędzy dwoma krajami, czyli Meksyko i Belize. Za chwilkę podjedziemy na oprysk. Witamy w Belize. Welcome to Belize. Bienvenidos. A tutaj rzeczony oprysk. Wiele osób go omija. Quarantine treatment ahead. Ale chyba my sobie zrobimy, żebyśmy nie mieli mandatory quarantine treatment. Jedziemy. Okej, czyli mam tam tu przejść. Szybkie podsumowanie przekroczenia granicy z Belize. Wykupiliśmy właśnie ubezpieczenie. Mamy wszystkie stemple, także bezproblemowo się wszystko odbyło. Bezproblemowo, natomiast cała procedura jakieś 2,5 godziny. Łącznie z wstemplowaniem daty wjazdu, łącznie z uzyskaniem pozwolenia na poruszanie się samochodem na obcych tablicach na terenie Belize. Koszt $30 belizyjskich, czyli 60 zł w naszym przypadku. Dodatkowo wykupiliśmy ubezpieczenie na tydzień,
dostaliśmy naklejkę na naszą przednią szybę, która znajduje się tutaj. Także wszyscy kierowcy, którzy będą nas mijali oraz policja, będą widzieli, że mamy wykupione obowiązkowe ubezpieczenie oraz datę jego zapadalności. 2,5 godziny, wszyscy bardzo mili, bezproblemowi, także nie ma się czego bać w Belize. A informacja jakoby, że w Belize jest niebezpiecznie, została zdementowana przez pracownika ubezpieczalni, gdyż ten na moje zapytanie, czy w Belize jest bezpiecznie, powinniśmy na jakieś szczególne obszary uważać, wybuchł małym śmiechem. Oczywiście będziemy zachowywać zdrowy rozsądek i podstawowe środki bezpieczeństwa, takie jak niepodróżowanie po nocy oraz nie szukanie problemów tam, gdzie ich nie ma, nie szukanie osób, które zajmują się rozprowadzaniem środków psychoaktywnych, powinno wystarczyć, a także spanie na kempingach oficjalnych, a nie na dziko. Także wsiadamy w auto. Belize, podobnie jak Meksyk, przywitało nas bardzo deszczową pogodą, a my trafiliśmy jak zwykle od razu do marketu. Pokażę Wam parę ciekawych rzeczy. Obowiązuje waluta $1 belizyjski i mają stały kurs względem dolara amerykańskiego, to znaczy, że $1 amerykański to $2 belizyjskie. I tak popularna tutaj papaja kosztuje $3,5, 7 zł za taki duży kawałek papai. Całkiem niezła cena. Natomiast możemy spotkać też bardzo fajną Starfruit za $1,70. Też bardzo fajna cena. Ale już zobaczcie, kiwi. 3 kiwi kosztują aż $17, czyli 34 zł. Bardzo, bardzo, bardzo dużo. Różne produkty mleczne. Serek naturalny 22 zł za jakieś 500 gram, powiedzmy. Takie małe jogurciki $4 belizyjskie, 8 zł polskich. Nie narzekajmy, że w Polsce jest drogie masło. Kostka $15, niecałe 14,5, czyli jakieś 30 zł. Jajka 50 zł. W Belize przechodzimy chyba na grubą dietę. Ceny naprawdę zwalają nas z nóg. Zobaczcie sami. Szyneczka z puszeczki $21, 44 zł. Coś masakrycznego. Zobaczcie na to. Łosoś czerwony w puszce $52, 100 zł. Coś ciekawego może Wam jeszcze pokazać. Dżemik 28 zł, 29 za 500 gram. A może ktoś by chciał trochę osłodzić sobie życie i zjeść nutellę. Proszę bardzo, słoiczek $40, czyli 80 zł za, uwaga, 1 kg. Także wybieramy co tańsze. Ale co tam jedzenie, nie ukrywajmy, że wszystkich przecież interesuje alkohol. Zobaczmy, jak to jest z alkoholem. No to jak? Piwko wydaje się, że nie jest tak źle. 3,25, 6 zł, 6,50 za piwko. No może i dobre. Natomiast co się kryje pod nim? Tak jak myślałem. 284 ml. Cóż za wspaniałe, piękne oszustwo. No dobra, ale coś, co spotkamy też w Polsce. Zobaczmy, być może... O, jest! Kahlua. Likier kawowy w cenie, uwaga, 107, czyli 214 zł. O Holender. No dobra. To może Jacka Danielsa spotkamy w dobrej cenie. Litr, uwaga, $132, czyli 260 zł. W
Polsce, jak jest dobra promocja w Biedronce, to takiego Jacka Danielsa to za 100 się wyrwie. No to co? Będzie głodówka i abstynencja. Takie życie w podróży. Czujemy się tutaj rzeczywiście jak na Karaibach. Ktoś podpowiedział Belizyjczykom braki, truchła. A jaki był Meksyk? To, co nam się najbardziej podobało w Meksyku. Zagrożenia pod względem bezpieczeństwa, chorób psychicznych, bezpieczeństwa medycznego. Połowa tej szklanki